bramki strzelałem. 113 kilo wtedy ważyłem, więc byłem rzeczywiście, jak mówili koledzy, wygląd ciężarówki, silnik Porsche. Aha. No. Czy ty wiesz, jak ja byłem młody, to też byłem murzynem, grałem w kosza? Poważnie. Cześć, witam Was. Moi drodzy, mówi się, że leżącego się nie kopie. Też generalnie wychodzę z tego założenia. No ale dlatego jegomościa zrobię naprawdę duży wyjątek. I sprzedam takich przysłowiowych kilka jeszcze kopniaków. I nie ukrywam, że ze sporą satysfakcją. Dlaczego? No otóż dlatego, co odwalił temu starszemu człowiekowi i tutaj te ujadanie, konferencje, jak mówiłem, pisowskie, no tego nie wymarzą, tego no, nie zakrzyczą. Ale materiał, który dzisiaj robię, generalnie powinienem zrobić wczoraj, a ten, co z wczoraj, powinienem zrobić dzisiaj. No ale że zrobiło się tak głośno o tym całym przejęciu mieszkania, także troszeczkę na opak. No ale zanim przejdę do konkretów, chciałbym tutaj podziękować mojej widzce Danucie, no chyba nazwiska nie powiem, nie mogę, Danucie, za wpłatę, bardzo Ci dziękuję. I jeszcze jedno takie małe ogłoszonko, a mianowicie już na tym live'ie w tą niedzielę, tak mi zasugerowaliście, mam nowy numer, który będzie uruchamiany tylko i wyłącznie podczas live'a. Ten numer będzie tylko dla Was, znaczy do live'ów i ten numer będzie się wyświetlał przez cały live. Także jak będziecie mieli ochotę zadzwonić, nie wiem, porozmawiać przez chwilę przez telefon, nie ma problemu, przez czas trwania live'a ten numer będzie aktywny dla Was. A wracając do Nawrockiego, powiem Wam tak, no tutaj dzisiejszy materiał pokaże Wam, że gość bez mrugnięcia okiem wydymał starszego gościa na mieszkanie. No, on jest zdolny posunąć się do wszystkiego, do każdej podłości, tak mi się wydaje. No ale jeśli mowa tutaj właśnie o Nawrockim i jak już wspominałem, jest to idealny kandydat Kaczyńskiego. No, wystawił tego obywatelskiego krętacza, współświadka jako kandydata na prezydenta RP. Kaczyńskiemu przez wszystkie lata obecności w polskiej polityce, no mimo wszelkich zdrad i nikczemności, o dziwo wyjątkowo dobrze żarło. No żarło, ale na szczęście w samą porę zdechło. Łajza myślała, że wyśle Nawrockiego z Kurskim i Bielanem do Stanów Zjednoczonych. Tam strzelą, nie wiem, mu kilka fotek, po powrocie będą nim epatować, a suweren będzie wył z zachwytu. No, rzecz jasna, pisowski suweren to normalnie mokro w gaciach miał z podniecenia, że Nawrocki całe 8 sekund rozmawiał z jednym czy z drugim, czy czekał ileś godzin na zdjęcie z pomarańczowym świrem. No ale pisowcy, jak to pisowcy, im większy świr, tym większy zachwyt. I tutaj nie powiedzą, że już około 66% Amerykanów ma po 100 dniach dość tego swojego rezydenta. Tylko PiS będzie niezmiennie skamlał u niego na kolanach o audiencję. Ameryka już wie, że gdyby Trump został rozliczony za pucz i zamach stanu, to dziś nie mieliby takiej sytuacji, jaką mają.
Dla Trumpa Putin i ruskie są bardzo wyjątkowi, jednak no, takie przysłowiowe święte krowy, no oczywiście poza Indianami, to takie czyste zło i każda demokracja musi to zrozumieć. Ale nie o Trumpie dzisiaj, ale o Nawrockim. Zróbcie nam zdjęcie, tutaj mamy z Podkarpacia. Proszę nam robić zdjęcie. Nasz prezydent! Mareczku! Pierwsza rzecz, pierwsza podróż nie jest żadne ten, to na Podkarpacie. Państwa, bardzo przepraszam, ale pana zejdziemy do skrzyżowania. Panie Karolu, bardzo się cieszę. Panie Karolu, Panie Karolu, można? Panie Karolu, można tutaj? Pozdrowienia ze starówki. Pozdrawiam serdecznie. Weźcie, zróbcie zdjęcie. Dobra. Musimy zejść ze skrzyżowania. Paski! Musimy zejść ze skrzyżowania. Państwo, przepuśćmy tylko, bo to nie wpływają, dobra? Przepraszam Państwa, przepraszam. Przepraszam bardzo. Musimy zejść ze skrzyżowania. Przepraszam. Przepraszam. Jak pewnie wiecie, według przekazów pisowskich, no tam Polonia aż się biła, żeby no, dotrzeć do tego niezależnego, obywatelskiego kandydata PiS na prezydenta. No po prostu wszyscy byli zachwyceni. No ale tyle propagandy. Tak naprawdę, jak zobaczycie tutaj właśnie na zdjęciach i filmikach, no nie bardzo mu tam żarło, nie bardzo Polonia była zachwycona, że Nawrocki praktycznie na chama wcisnął się w tą paradę i nie wiem, udawał wielką gwiazdę. No i rzecz jasna, moi drodzy, bo jakżeby inaczej, jak Kurski, to i tępa propaganda dla tępego ludu, bo tak to chyba można nazwać. Tych, nie wiem, zrozentuzjomowanych Amerykanów z Polonii oczywiście grali działacze Prawa i Sprawiedliwości, bo jakoś specjalnie z Polonii, no, nikt się tam nie pchał, żeby tego gościa przywitać, czy robić sobie z nim zdjęcie, może z jakimiś małymi wyjątkami, więc musieli działać działacze PiS. Oczywiście grali ludzi z Polonii, którzy byli w niebo wzięci, że Alfons Nawrocki odwiedził ich za oceanem i specjalnie przybył, żeby uświetnić tą paradę. Także taki cyrk dla tępej gawiedzi, no ale jak wiecie, pisowska gawiedź bardzo chętnie takie łyka. Także tutaj wam wrzucam właśnie fotki z tych jakże szczęśliwych ludzi, rzekomo amerykańskiej Polonii, którzy przybyli z Nawrockim do Stanów. Także no jakby na to nie patrzeć, moi kochani, Stany Zjednoczone zyskały nowy, kolejny stan o nazwie Podkarpacie, bo wszyscy jakimś dziwnym trafem z tego stanu Podkarpacia przybyli. Ta Polonia z Podkarpacia przybyła, żeby przywitać
doktora Nawrockiego, tego szlachetnego człowieka. No rzecz jasna, patriotyczne barwy. Jak widzicie, tutaj tłumy za Karolem, który podbił serca Polonii amerykańskiej z Podkarpacia. No dobra, no tej Polonii było sporo, no ale stan Podkarpacie też jest spory, także no, wiele Polonii z Podkarpacia przybyło przywitać Alfonsa Nawrockiego, ale nie o tym. Znaczy między innymi nie o tym, bo tak naprawdę raz, że jeśli już ktoś wiedział, kim jest Alfons, no to nie był tak witany, jak było pokazane w telewizji Za Rubliki czy w Polsce 24. Bo tak naprawdę więcej ludzi było, którzy no, nie bardzo chcieli, żeby Alfons występował czy kroczył na ich defiladzie. A poza tym, jak widzicie na załączonych obrazkach, no chyba nie do końca no tutaj za Nawrockim byli. No ale jak wam powiedziałem, tego w telewizji Za Rubliki oczywiście nie pokazywali, to było skrzętnie wycięte, była tępa propaganda, że Karol podbił serca Amerykanów i wszyscy pchali się do niego właśnie. No, wszyscy go popierają, wszyscy byli zachwyceni, achy i ochy, jaki to wspaniały kandydat niezależny, obywatelski przyjechał do Stanów. W tej reżimowej, pisowskiej telewizji też rzecz jasna nie wspomnieli o tym, że Nawrocki na paradzie 3 maja w Chicago nie został dopuszczony przez Polonię do zabrania głosu. Natomiast został poproszony o opuszczenie trybuny honorowej. No, taka kolejna klęska, ale tak jak powiedziałem, tego w tej pisowskiej telewizji z pewnością nie słyszeliście. Serdecznie na kolekcję Wielkiego Marszałka Parady roku 2025 prosto z Teksasu, profesor Jan Mazurkiewicz. Witamy gorąco i serdecznie oklaskami pana profesora. Honorowym marszałkiem tegorocznej parady jest także specjalny gość z Polski. Biskup Artur Ważny, dziś biskup diecezji sosnowieckiej. I dziś chcemy przywitać także przyjaciela, naszego przyjaciela Polonii amerykańskiej, w szczególności tutaj w Chicago. Witamy gorąco i serdecznie Suzannę Mendozę. No ale parada to jedna para kaloszy, ale druga rzecz, to powiem wam, że Nawrocki nie wahał się nawet wykorzystać zorganizowanej kolacji, chyba tak to można nazwać, gdzie przyznawane są stypendia dla dzieci. Tam oczywiście też chciał być gwiazdą, bo co tam dzieci, ważne, że Nawrocki musi się lansować. Żeby z kampanią wyborczą wleźć w swoich brudnych buciorach na charytatywne śniadanie i zacząć i zepsuć wręczanie stypendiów dla dzieci, no powiem wam tylko pogratulować. No klasa sama w sobie. No o co tu chodzi? Otóż, moi drodzy, Nawrocki chciał wykorzystać charytatywne śniadanie Polonii w Chicago do kampanii wyborczej. To pewnie pomysł Kurskiego i Bielana, z którymi tam siedział przy stoliku. To jest po prostu obrzydliwe. To, co oni odwalają, obrzydliwe. No ale z drugiej strony, czego się po nich spodziewać? Bo no takie, za przeproszeniem, skurwysyństwo to chyba tylko ich na to stać. A jak do tego doszło? Otóż Alfons Nawrocki wraz ze Scheffeneckerem i Bielanem wykupili sobie stolik na śniadaniu charytatywnym organizacji polonijnej z Chicago. I tam po kilku chłodnych uściskach dłoni
Alfons wszedł na scenę wygłosić przemówienie, ale goście śniadania powiedzieli dyplomatyczne: wypierdalaj. No, i tak czy inaczej, ja się tutaj tej amerykańskiej Polonii nie dziwię. No tutaj amerykańska Polonia była oburzona postępowaniem Nawrockiego i jego tych przydupasów Bielana, Kurskiego. Alfons wraz ze swoim sztabem znalazł się na śniadaniu przed paradą z okazji 3 maja, wykupując miejsce przy stoliku. No i organizatorzy podjęli decyzję, że nie powitają oficjalnie Nawrockiego i nie przedstawią go jako gościa śniadania, by nie mieszać się w trwającą w Polsce kampanię wyborczą. I według mnie to jest po prostu zdrowe podejście. Także po śniadaniu przed paradą Nawrocki wlazł na scenę i chciał palnąć tą swoją mowę agitacyjno-wyborczą do zgromadzonych gości. No ale nie przemawiał, bo zszedł po prostu, gdy organizatorzy delikatnie dali mu znać, że nie chcą mieszać się w kampanię. Także no tutaj ta tępa pisowska propaganda nie wypaliła. Ja jestem wiceprezydentem, drugim wiceprezydentem Chicago Society i my organizujemy to śniadanie już od 30 lat. I jest taka umowa, że to jest po prostu święto parady, to jest wręczanie stypendiów dla dzieci. To nie jest polityczna impreza, polityczny festyn, więc dlaczego nie podobało mi się trochę to zamieszanie, bo chciałam bardzo, żebyśmy wszyscy razem, cała Polonia, nieważne z jakiej jesteśmy politycznej frakcji, po prostu świętowali Konstytucję 3 maja. Byli goście zaproszeni ze stanu, z powiatu, z miasta, polskie organizacje i ja chciałam, żeby oni się wszyscy czuli uhonorowani, no ale było głośno, było zamieszanie, po prostu takie wykorzystywanie charytatywnej imprezy na polityczny wiec i to mi się bardzo nie podobało. Ja się nie należę do żadnych organizacji, nie chcę się wypowiadać politycznie, chcę tylko powiedzieć, że to było moim zdaniem bardzo niegrzeczne i mam nadzieję, że w następnym roku To, że zostanę przywitany, czy nie zostanę, nie jest sprawą najważniejszą. Na tym śniadaniu było najważniejsze i to też pan redaktor z całą pewnością... Stypendia dla dzieci. Nie, pan redaktor z całą pewnością to zauważył, że jak wszedłem, to z całą pewnością byłem tym gościem, który ogniskował całą uwagę, nie tylko... Rzeczywiście i o to mieli organizatorzy pretensje, bo właśnie mówili o tym, że chcieli skupić się na stypendiach dla dzieci, a nie na panu. To nie było skupienie, to jest ciekawość Polonii, to nie było... To nie był dzisiaj dzień, żeby przeprowadzać jakąś dyplomatyczną agitację. Jest mi przykro, ale było co było i zakłóciło to naszą uroczystość, powiedziała Marta Almodóvar, organizatorka śniadania przed polską paradą z okazji 3 maja, na którym pojawił się właśnie Nawrocki ze swoimi knurami i chcieli zrobić tam po prostu pisowską trzodę. No, a jak zareagował Nawrocki po otrzymaniu tej przysłowiowej czarnej polewki od Polonii? Wyobraźcie sobie, że buńczucznie i bezczelnie stwierdził, że był tam gościem, który ogniskował całą uwagę. No kuźwa, żebyś się nie zesrał. Zupełnie, powiem wam, nie boli mnie to, że nie mogłem, Nawrocki mówi, że zupełnie nie boli mnie to, że nie mogłem zabrać tam głosu, jeśli z dobrymi intencjami gospodarze podjęli taką decyzję. Ja tak wiele mówię, mam tyle okoliczności, żeby przemawiać do Polaków, że dla mnie kolejna minuta czy 40 sekund wypowiedzi, czy to zostanę przywitany, czy nie zostanę, nie jest sprawą najważniejszą. Jeszcze nie został prezydentem, z pewnością nim nie będzie,
a już idzie w ślady Dudy, tego pomarańczowego świra i robi po prostu nam wstyd na każdym kroku, wszędzie, gdzie tylko się pokaże. No, taki nieodrodny wybranek Kaczyńskiego i naśladowca Dudy. No ale zostawmy Amerykę, było, minęło. I tak, moi drodzy, także ze światowej polityki realizowanej w trakcie tych 8-10-sekundowych spotkań w Białym Domu czy tam w Ogrodzie Różanym, Nawrocki wrócił do pana Jerzego i swoich kłamstw w Gdańsku. I tutaj jeszcze w kwestii uzupełnienia pozwólcie, że dorzucę na koniec kilka słów. Najważniejszą. Na tym śniadaniu było najważniejsze. To też pan redaktor z całą pewnością... Stypendia dla dzieci. Nie, pan redaktor z całą pewnością to zauważył, że jak wszedłem, to z całą pewnością byłem tym gościem, który ogniskował całą uwagę. Nie tylko... Rzeczywiście i o to mieli organizatorzy pretensje, bo właśnie mówili o tym, że chcieli skupić się na stypendiach dla dzieci, a nie na panu. Moi drodzy, ta cała afera mieszkaniowa zaczęła się, jak pewnie pamiętacie, od Magdaleny Biejat pytającej o niezgodność w składanych przez Nawrockiego deklaracji odnośnie podatku kastralnego. W trakcie debaty wypowiedział się przeciwko takiemu podatkowi, podczas gdy w ankiecie latarnik wyborczy widnieje jak drut, że jest za takim pakietem. Biejat zadała pytanie i Alfons skłamał, mówiąc, że podobnie jak wielu zwykłych Polaków mających jedno mieszkanie jest przeciwko temu podatkowi, a okazało się, że mieszkania ma 2, a później, że 3. Tak mówią księgi wieczyste. No ale skupmy się na tym drugim mieszkaniu. To drugie kupił, mając 28 lat, kupił je za gotówkę od starszego pana, który najpierw miał być działaczem opozycji, potem okazało się, że miał problemy z prawem i tak jakoś wyszło. Umowa zakładała przejęcie mieszkania w zamian za opiekę, ale opiekujący się nasz Karolek nie miał kluczy i w ogóle nie bywał w Trójmieście. No taka typowa opieka. No znaczy to tak Karolek oświadczył, że nie bywał w Trójmieście. No tak oświadczył. No i tutaj znów delikatnie rzecz ujmując, no mijał się z prawdą. Media szybko pokazały kilka wpisów Karola z lat minionych, z których wynikało, że na meczach Lechii Gdańsk bywał, czyli po prostu znów ordynarnie kłamał. Nie odwiedzał pana Jerzego, którym miał się opiekować, a ten poruszał się o kulach i skarżył się, że nie może robić zakupów. No, jak na opiekującego się w zamian za tytuł własności, powiem wam, że to bardzo słabiutko wygląda. No i jak już wspominałem w wczorajszym materiale, pan Jerzy wylądował w DPS-ie. Rok temu rzecznik Nawrockiego pisze w oświadczeniu tak. Kontakt z panem Jerzym urwał się w grudniu 2024 roku. No i tutaj pachnie kolejnym kłamstwem, bo wtedy wiedział, że pan Jerzy jest od 8 miesięcy w DPS-ie. Rzeczniczka zapewniała, Karol Nawrocki zawsze wskazał prawo do własności tego mieszkania w oświadczeniach majątkowych. No ale one nie są jawne. Z kolei Karol stwierdził, że niby konferencji, że niby na wiecu wyborczym, że jeśli przepisy prawa pozwolą, ujawni to oświadczenie. No i tutaj ma biedaczyna cholernego pecha, bo neosędzia, rzecznik Sądu Najwyższego poinformował, że jeśli Karol chce, stanie się ono jawne.
No i jak to się mówi, masz tu babo placek, bo wygląda na to, że czego jak czego, ale ujawnienia, oświadczenia no, nasz Alfonsik po prostu unika. Albo nie wpisał tam tego drugiego mieszkania, albo dowiemy się czegoś jeszcze, co jest chyba najbardziej prawdopodobne. Gdyby Nawrocki mówił prawdę, nikogo by nie zainteresował tak naprawdę temat tych mieszkań. No ale jak to się mówi, kłamstwo ma krótkie nóżki jak Kaczyński, a przez szereg kłamstw zrobił sobie problem i atmosfera wokół niego jest coraz bardziej gęsta, stąd też ta nerwowość u pisowców. Nieudolna próba odwracania kota ogonem, zwracanie uwagi na umowę na dożywocie żony Trzaskowskiego, nie chwyciła po prostu medialnie, ale jak to się mówi, tonący brzytwy się chwyta. Czy Nawrocki i PiS mówią głosem Rosji? Ja na dzień dzisiejszy nie widzę Ukrainy w żadnej strukturze, ani w Unii Europejskiej, ani w NATO. W Rosji cytują Nawrockiego. Od razu podchwycili słowa o Ukrainie. Ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Europa jest dzisiaj w chaosie wywołanym decyzjami elit europejskich w stosunku do Władimira Putina, które przyniosły nam wojnę i atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Czy Nawrocki i PiS mówią głosem Rosji? A wiecie co, już tak kończę, zbliżam się do końca. Ja powiem wam tak, do tego wszystkiego ja bym do tej sprawy dołożył jeszcze takie swoje 3 grosze. Na przykład, czemu Nawrocki zainwestował w umowę na dożywocie z obcym człowiekiem, mając w tym czasie do spłaty kredyt hipoteczny za swoje mieszkanie? Skąd wziął gotówkę na ten cel i ile? Jak ją zarobił i jakie podatki od tego odprowadził? Czy dołożyła się żona, przypominam, urzędniczka kontroli skarbowej i ile? Czemu tak często i głupio po prostu kłamie? W sprawach, które łatwo notabene sprawdzić. Jak ocenia pracę swojej rzeczniczki, której kolejne oświadczenie tak naprawdę pokrążają go coraz bardziej? Tak jak już wspomniałem, żaden szanujący się Polak z pewnością na Nawrockiego głosować nie będzie. Wiem, że spory procent jest tego tak zwanego twardego elektoratu betonu pisowskiego i nawet jakby Nawrocki na oczach ludzi zaszlachtował staruszkę, to oni by go bronili, że to była prowokacja służb Tuska i ta staruszka była podstawiona i wierzę w to święcie, że na pewno by w to uwierzyli i taka by była narracja. I przyznam wam się szczerze, że jeśli miałbym wybierać, musiałbym wybrać między, nie wiem, na przykład Nawrockim a Mencenem, to podejrzewam, że prędzej bym chyba wybrał Mencena, chociaż on jest kompletnie nie z mojej bajki, ale prędzej bym chyba jego wybrał niż Nawrockiego. Tak umoczonego człowieka, tak śliskiego człowieka, to na urząd prezydenta jeszcze historia Polski chyba nie pamięta. Także moi drodzy, kończąc, prośba do was, 18 maja idziemy na wybory i kończmy ten pisowski cyrk, posprzątajmy to szambo pisowskie, wysprzątajmy Polskę, zróbmy porządek i miejmy chociaż początki jakiejś normalności. Dość okradania Polski, dość okradania Polaków, dość okradania ośmieszania naszego narodu na arenie międzynarodowej, dość przestępców w rządzie.
I jeszcze raz powiem, wiem, Trzaskowski nie jest ideałem, nie ma ludzi idealnych, każdy popełnia błędy, ale Trzaskowski jest jakąś w miarę normalnością, jakimś w miarę wykształconym człowiekiem, obytym, wyedukowanym i nieumoczony w jakieś gangsterskie sprawy, w jakieś, nie wiem, statki miłości, znajomości z gangsterami, czy wyłudzanie mieszkań. Jaki jest, taki jest, ale według mnie jest to najlepszy kandydat. Po prostu trzeba PiS pogonić do reszty od władzy i przyszły prezydent powinien reprezentować nasz kraj, a nie nas ośmieszać, tak jak to robił Duda przez 10 lat. Także jeszcze raz, idźmy na wybory i zagłosujmy słusznie. I chyba tym apelem zakończę. Podziękuję wam bardzo. Jak zawsze prośba, oceniajcie, komentujcie. Ja was jeszcze raz przypominam, zapraszam w niedzielę o 18:00 na live'a, gdzie będziecie mogli do mnie dzwonić, przez telefon pogadać. Tak, i przypomnę, telefon będzie się wyświetlał przez okres trwania live'a i będzie tylko właśnie aktywny w tym czasie. Także zapraszam, zachęcam. I cóż, to na dzisiaj tyle. Bardzo wam dziękuję. Jak mi się uda, jutro jeszcze zrobię materiał. A jak nie, no to widzimy się w niedzielę. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Panie pośle, pan tutaj się rozhistoryzował, że trwa zamach stanu. Trwa zamach stanu. Ja rozumiem, że w pana logice i w pana sposobie, dlatego tu powstała dyskusja, prawnik czy lekarz, to ja bardziej jednak lekarz, czyli w pana rozumieniu jest tak, że to Tusk wysłał Piotrowicza, komunistycznego prokuratora, do Trybunału Konstytucyjnego. To Tusk wysłał panią Pawłowicz do Trybunału Konstytucyjnego. To Tusk przecież zrobił szefem Trybunału Konstytucyjnego Święczkowskiego. Ja i powiem panu, że też mam pretensje, bo wedle pana logiki to też Tusk wysłał bandziorów w kominiarkach, którzy wsikali gazem Nowackiej prosto w oczy. Ten Tusk, to powiem panu, naprawdę zamach stanu jak diabli. Panu się wszystko pomyliło, panu się wszystko poprzewracało. A pana liderem i kolegą z resortu jest ten, który nie wprowadzał zamachu stanu, za to wprowadza dzisiaj konstytucyjne zasady praworządności na Węgrzech. Zapraszamy do Polski, panie Romanowski.